desor w biegu, chociaż dzisiaj bardziej może desor na rowerze. A to dlatego, że powiem wam dzisiaj o rowerze gravelowym. A konkretnie Giant Revolt Advance 1, czyli ten, na którym właśnie jeżdżę. Co to w ogóle jest rower gravelowy? Przecież takich nie ma, nie są szosowe, MTB, miejskie, a gravel? Cóż to za wynalazek? Zaraz się przekonamy. Moja historia z tym rowerem zaczęła się tak naprawdę dużo przed tym, zanim on powstał. Jak w pewnym momencie z samego biegania postanowiłem przerzucić się na triatlon, szukałem wtedy odpowiedniego roweru. W pierwszej kolejności chciałem czasówkę, ale była trochę poza moim budżetem, więc celowałem w coś trochę bardziej dostępnego cenowo. I tak oto w sklepie zobaczyłem Giant N-Road. Stwierdziłem, że jest super i chcę go mieć. Tylko zastanawiało mnie, dlaczego on ma takie grube opony. Coś tutaj musi być nie tak. Zrobiłem drobne śledztwo. Okazało się, że właśnie to jest rower gravelowy. Tak jest, zastanawiałem się, czy będzie mi pasował do triatlonu. Porozmawiałem z kilkoma osobami, które mi odradzały i stwierdziły, że zdecydowanie lepiej, jak już mam coś kupować, to żebym kupił sobie szosę, no i startował na szosie. Tak też uczyniłem, no i później tego dość długo żałowałem. Szosa może i była fajna, dawała mi dużo wrażeń, ale nie spełniała wszystkich moich potrzeb. Ze względu na to, że ja lubię czasem sobie skręcić do lasu, lubię wyjść z rodziną na rower i potrzebuję jednego roweru, który pozwoli mi robić i jedno i drugie. A jeżeli chodzi o triatlon, no to faktycznie bardziej przydałaby się czasówka aniżeli szosa. Tak więc w moje ręce trafił Giant Revolt Advance 1. Tego testuję. Pierwsza rzecz, wygląd. Jest super. Agresywny. Malowanie Phantom Green. Taka ciemna zieleń, która mieni się lekko brokatem. Gdy padają na niego promienie słońca, to z kolei wygląda na jasno-zielony. Mam go już ponad 9 miesięcy. Przetestowałem go na różnych trasach, w różnych warunkach, czy to zawodach, czy rekreacyjnie. Ale wychodzę też z założenia, że bardzo ważne są te nasze pierwsze wrażenia, więc zaraz usłyszycie, jak było na samym początku. Muszę powiedzieć, że jestem mega zadowolony, bo jadąc po lesie naprawdę czułem komfort, praktycznie tak jak na rowerze MTB z Revelka, a jak jechałem po asfalcie i mocniej przycisnąłem, bez problemu 40, z górki do 50, tak więc no petarda. Ciekawym rozwiązaniem jest dropper. W momencie, jeżeli zjeżdżamy z górki, chcemy, nie wiem, być bardziej aero, albo gdy chcemy mieć trochę więcej czucia w zakrętach, możemy sobie bardzo szybko obniżyć siodełko. I działa to w dwie strony, podwyższyć też. Poza tą główną funkcjonalnością ma też ten plus, jeżeli na przykład sporadycznie jakaś druga osoba, powiedzmy twoja żona, korzysta też z tego roweru, to nie musisz się bawić z podwyższaniem, obniżaniem siodełka. Naciskasz guzik i gotowe. Może jeździć. O ile jej na to pozwolisz. Kierownica Giant Contact SL XR Diffuse 31,8 mm. Jest solidna, do tego odpowiednie manetki SRAM. Sterowanie dropperem jest dość szeroka. Jestem w stanie zamontować na niej zarówno licznik, kamerkę, jak i oświetlenie. Sam kształt kierownicy sprawia, że bardzo fajnie i przyjemnie się ją trzyma, a przede wszystkim pewnie i jest łatwy dostęp do wszelkich potrzebnych elementów. Kierownica Diffuse, tak samo siodełko, mają specjalny system, który tłumi wibracje. Dość dobrze się to sprawdza. Do pewnego momentu oczywiście, jak byłem na zawodach Garmin Gravel Race w Świeradowie, tam trochę tej amortyzacji już jednak zabrakło. Trasa była hardkorowa, mnóstwo kocich głów, kamieni, no to tam mnie nadgarstki wybolały naprawdę bardzo mocno. Jednak jak jeżdżę sobie po moim lesie, czy jakimś szutrze tak dalej,
to jest wszystko ok. Ja mam 1,73 m wzrostu i rozmiar, który pasuje do mnie idealnie, to jest MK. Na stronce możecie sobie porównać rozmiary, ale dla mnie ten jest idealny. Co jest w tym super fajnego? Właśnie ostatnio dałem żonie na chwilę się przejechać. Zsiadła z roweru MTB, który posiadamy. Usiadła na niego. Potem lekko go podniosła i mówi: ale on lekki. No tak, Carbon to jest lekki. W porównaniu do mojego bardzo, bardzo budżetowego MTB to jest mega przepaść. Tylko trzeba zwrócić uwagę na to, że koszt tego roweru też jest dość konkretny, bo jest to model z 2022 roku i na ten czas kosztował 17 000 złotych. Czy jest wart swej ceny? Zobaczymy pod koniec testu. Obręcze aluminiowe P2 disk. Naszą wadą, a w zasadzie chyba tylko jedyną, są koła od stop aluminium. Wydaje mi się, że też mogłyby być na karbonie. Zakładam, że jeżeli bym wymienił je sobie na jakieś inne, wtedy na wadze jeszcze bym przyoszczędził. Do tego szerokość opon 45 mm. Jeździłem już naprawdę praktycznie w każdych warunkach. Po asfalcie, po lesie, po mokrym, suchym, jakichś kamieniach, po śniegu. To jest już taka szerokość, że zapewnia dość fajną stabilność na różnych trasach. To opony zalane mlekiem, jak dla mnie się sprawdzają. Mam go 9 miesięcy, sporo przejechanych kilometrów, a kapcia ani jednego. Odpuka się, teraz pewno już jakiś złapie. Taki jeden największy dla mnie game changer w tym rowerze to są zmiany biegów. Pełna elektryka SRAM Rival, to robi ogromną różnicę. Rower po prostu tak szybko zmienia biegi. Nie byłem do tego nauczony w mojej szosie. Zmiana biegów, z kliknięciem manetek od razu skakuje ten, który powinien, i to bardzo, bardzo szybko. Z przodu wprawdzie jest tylko jedna tarcza, ale z tyłu 12 rzędów. Ten największy jest po prostu mega. Kolejną istotną rzeczą są hamulce SRAM Rival Etap AXS, hydrauliczne, tarcze Giant 160 mm. To jest rower przygotowany też do ścigania się na zawodach, często w trudnym terenie, często jak jest mokro, i obawiam się, że na rowerze, który miałem poprzednio szosowym, czy też właśnie MTB, w których hamulce miałem po prostu V-braki, mogłyby nie do końca wystarczać. Szczególnie sprawdziłem to w tym Garmin Gravel Race, gdzie zjazdy z niektórych gór w prędkości 45-50 na godzinę przy ostrych skrętach, bardzo nierównej trasie, gdzie było mokro i ślisko, te hamulce sprawdzały się dla mnie rewelacyjnie. Czujesz tą pewność, łapiesz za klamki, no i nie ma tego takiego momentu, zanim gumki złapią po prostu tą powierzchnię do hamowania, tylko od razu porządne, mocne hamowanie. I jak prawdziwy gravel posiada wiele miejsc, w których można zamontować różnego rodzaju sakwy. To co istotne, właśnie jeżeli chcę z szosy wjechać do lasu, no to po prostu robię. Nie zastanawiam się, czy trasa będzie odpowiednia, bo wiem, że dam radę. A gdy wyjadę już z lasu na asfalt i chcę przepalić nogę, no to ten rower daje mi taką możliwość,
ze względu na to, że da się na nim naprawdę porządnie rozpędzić. Prędkości 50+ są jak najbardziej osiągalne. Może trochę trudniej jest tą prędkość później utrzymać, ale rozpędzić to się rozpędzę. To, na czym bardzo mi zależało, to to, żeby ten rower właśnie był do wszystkiego. I tutaj się to sprawdza. Na przykład zakładam sobie tylko taką specjalną nakładkę na pedały i bez problemu mogę w normalnych butach też już jeździć. Sprawdza się to właśnie wtedy idealnie na wycieczki z rodziną. Jedziemy gdzieś na lody czy po lesie. Ważne jest też to, żeby kupić ten rower w dobrym miejscu. Ja mój mam z Giant do Chojec w Katowicach. Jak przyjechałem, to chłopcy go posprawdzali, podokręcali wszystko co trzeba. Dodatkowe wyposażenie, takie które potrzebowałem, od razu sobie też kupiłem. Delikatny fitting, tak żeby można było wsiąść na niego i korzystać. Do tego też oczywiście krótki instruktaż, jak z tego roweru korzystać, na co zwracać uwagę, to że trzeba ładować przerzutki, o czym raz zdarzyło mi się zapomnieć, no i jeden trening odbyłem na najniższej, ale teraz chyba już nie zapomnę. Więc jest kilka elementów, na które trzeba uważać. Wszystko tam było sprawnie, szybko, przyjemnie, dlatego jak trzeba zrobić serwis, to zawsze tam do nich wracam. Za co lubię najbardziej Revolta? Za wolność. Za to, że jeżeli chcę jechać do lasu, jadę do lasu. Chcę mocniej przycisnąć na asfalcie, to przyciskam. Jadę do pracy, biorę Revolta. Z rodziną, jak jadę na lody, biorę Revolta. Giant Revolt Advance 1 jak dla mnie sprawdza się rewelacyjnie na szutrze, na asfalcie, praktycznie w każdych warunkach, w których go testowałem, jest super. A dodatkowo właśnie czy te hamulce tarczowe, dropper, przyjemna kierownica, no i mega zmiana biegów, wszystko sprawia, że według mnie rower jest wart swojej ceny i ja go po prostu mega lubię. Jeżeli podobała Ci się ta recenzja, miałabyś jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu. Zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia gdzieś na trasie czy na zawodach. Pozdrawiam, pa!